Cześć, to ponownie ja, Peter. Opowiem wam historię o 500+, z tym, że na rowerze przejechane od strzału bez spania. Niektórzy zapytają, no ale po co? No bo chcieliśmy zebrać trochę kasy na fundację, która pomaga spełniać marzenia dzieciom, a to jest naprawdę szczytny cel. Nie mieliśmy ani doświadczenia w organizowaniu takich eventów, czy też zrobionych tak ekstremalnie długich tras za jednym razem na rowerach. Ruszyliśmy tuż po 5 rano 6 lipca 2022 roku z tych w asyście Policji i Straży Miejskiej. Na początku byliśmy mocno naładowani, pewni siebie i tego, że na spokojnie damy radę dojechać do Warszawy, pomimo tego, iż każdy z nas miał inny rodzaj roweru i był inaczej przygotowany do tej wyprawy. W zasadzie to do tej jazdy przygotowaliśmy się tak, aby liczyć tylko na siebie. Oczywiście nie zaprzeczę, że pomógł nam Decathlon w Mikołowie, a w szczególności ziomal Kamil, którzy zapewnili nam potrzebne żele, suplementy, koszulki nawet, czy też dętki. Jadąc od Oświęcimia na wiślańskiej trasie rowerowej, na dobry omen przywitało nas 15 startujących bocianów. No i ku mojemu zaskoczeniu pierwszych zawodników rajdu Wisła 1200, którzy jechali od strony morza do Wisły. No bo któż normalny jeździ tą drogą tak wcześnie rano, w środku tygodnia? No albo my, albo oni. Tak wiem, powiem wam, że pierwsza setka przebiegła planowo, czyli dość szybko, ze średnią około 20 km na godzinę, łącznie z przerwami. W zasadzie teren był płaski. No chyba ze 2 razy był jakiś tam podjazd, ale nie tak, żeby zdychać i prowadzić rowery. Po prostu jechaliśmy i tyle. Tak więc szybko był ten Kraków. No, a już w centrum Krakowa podjechaliśmy pod halę Kraków, gdzie czekał już na nas Krzysiek z fundacji. No ten, który właśnie zajmował się sprawami zbiórki tych pieniążków dla dzieci, fundacji. No i oczywiście w bagażniku miał dla nas tam wodę i coś do przygryzienia, już tak do końca nie pamiętam, co to było. No i w zasadzie zrobiliśmy zdjęcia i ruszyliśmy znowu dalej. Tuż po minięciu Wawelu złapał nas dość mocny deszcz i był moment, kiedy zdecydowaliśmy, że ubieramy przeciwdeszczówki i jedziemy dalej. Bo przecież byle deszcz nas nie zatrzyma, a z cukru przecież nie jesteśmy. Po wjechaniu na wiślańską trasę rowerową za Krakowem, gdzie zostawiliśmy na szczęście deszcz, zostało nam, nie wiem, około 80 km do Szczucina, gdzie umówiliśmy się z Krzyśkiem z fundacji. Jednak pojawiło się coś, czego nie chcieliśmy. Bardzo kurde nie chcieliśmy. No Bocinkowi niestety odnowiła się kontuzja nogi. Głośno nie mówił o tym, ale widać było jego walkę o to, aby jechać do przodu. I na domiar złego, niestety te zło nie chciało odpuścić, więc ponownie deszcz zaczął uprzykrzać nam jazdę. Tak naprawdę to ci z Wisły 1200 mieli podobnie, bo z przeciwnej strony co jakiś czas mieliśmy kolejnych zawodników. No a kiedy dotarliśmy do przeprawy promowej w Wietrzykowicach, no to co się stało? Prom był w remoncie i był nieczynny, więc objazd i do nadrobienia ponad godzinę drogi z naszych takich szybkich wyliczeń. Cóż, no po raz pierwszy nie było nam do śmiechu, no ale jechaliśmy dalej. A jakie było moje pozytywne zdziwienie, gdy 5 kilometrów dalej była kolejna przeprawa promowa. No i dobra, to już było w porządku, nie? No i żeby już nie wracać z powrotem na tą WTR-kę, to skierowaliśmy się na Szczucin, tyle że przez Dąbrowę Tarnowską i to główną drogą. No niestety kontuzja Marcina zaczęła dawać znaki coraz mocniej i mocniej. No i mimo chęci i naprawdę twardego charakteru, pokonanie jeszcze około 300 kilometrów no stało się już raczej nierealne. Na koniec końców, z przyczyn niezależnych, bo zdrowie jednak jest najważniejsze, na jakiejś tam stacji paliw w Szczucinie zostało nas już tylko dwóch i około 280 do 320 km do przejechania, w zależności od tego, czy teraz pojedziemy zgodnie z planem, czy zrobimy jednak jakąś tam korektę. No Marcin przejechał
około 217 kilometrów i wielki szacun za to i dzięki za wspólną wyprawę, na której przecież zbieraliśmy pieniążki dla dzieci. Do Sandomierza wjechaliśmy około północy, robiąc już około 300 kilometrów i zatrzymaliśmy się na Orlenie. Tam postanowiliśmy nie jechać już wzdłuż Wisły, tak jak początku żeśmy zakładali, a w stronę Bałtowa, Pionek i Warki. Temperatura spadła do 12 stopni Celsjusza, a ja miałem wrażenie, że jest około 6-8 stopni. Było mi bardzo zimno, zacząłem się trząść z zimna. To był mój kryzys. No nie miałem niestety ubrania termo. Ubrałem jakąś tam przeciwdeszczówkę na siebie. Pod kask założyłem woreczek, żeby mi było cieplej. Zbychu dał mi rękawiczki. No i to był mój niestety kryzys, taki pierwszy, ale dosyć mocny. Ale wiecie co? We łbie miałem, że nie mogę zawieść. No nie mogę, no przecież to są pieniążki dla dzieci. Nie chciałem się poddać w ogóle, nie? Jedyną nadzieją na te trzęsawki było rozgrzanie mięśni. No i co? No wsiedliśmy na rowery i zaczęliśmy jechać dalej, nie? No. A w drodze gdzieś tam w stronę Ożarowa mało co nie zakończyłem rajdu, bo ciężarówka jadąca z naprzeciwka wyprzedzała jakiś pojazd, który skręcał gdzieś do posesji. I gdybym nie wjechał na pobocze, zeskakując z roweru, no to chyba by mnie wysłali do Świętego Piotra. No, podziałało to na mnie jak potrójne espresso, bo nogi zaczęły same podawać znowu dobrze, jak na tyle, co już przejechały. A także było coraz lepiej. Cieszyłem się, że nic się nie stało. No i jechaliśmy dalej, nie? No, świtało już, kiedy chcieliśmy skrócić trasę i kurde, pojechaliśmy jakimś lasem, błotami, piachami. Normalnie trzeba było w pewnym momencie nawet gdzieś prowadzić rower. Ale takie rzeczy się zdarzają, jak spontan nagle wyskakuje i zmieniamy trasy. Także jest co teraz wspominać, nie? No, przy Bałtowie znowu widziałem, że to Zbysiu ma kryzys, kiedy nawet jadąc na rowerze przysnął i kaskiem uderzył gdzieś w kierownicę. No ale tam chwila dosłownie na dosłodzenie była. No i co? No i jechaliśmy dalej, nie? No to przecież już za daleko to wszystko chyba zaszło, żeby gdzieś tam się poddawać, nie? Przy Pionkach gdzieś już tam strzeliło nam około 400 kilometrów. I ja już wiedziałem, że fizycznie damy radę dojechać. Choć słyszałem, kurwa, od Zbycha gdzieś tam, kurwa, nie mogłeś wymyśleć trasy na 400 kilometrów, już byłoby po sprawie. No ale co tam, nie? No, przez Warkę jadąc wróciły wspomnienia ze spływu kajakowego, bo już tu kiedyś byłem na Pilicy, jak żeśmy jechali, właśnie przez to miasto. A poza tym, no to nie wiem, dłużyło mi się tutaj bardzo jadąc przez to miasto, nie wiem, jakoś wydawało mi się teraz, że jedziemy cały czas pod górę. No, brak Lemontki dawał mi mocno w 4 litery. Na dodatek tak się odwodniłem, że musiałem robić pit stopy co chwilę, żeby się to wszystko gdzieś tam wyregulowało, nie? No, było ciężko, ale nie wiem, to już siła ducha już tutaj teraz w ogóle pchała nas do przodu, także nie chcieliśmy się poddawać, nie? Droga krajowa 79, no tu była taka przeprawa, że jechaliśmy tym poboczem tutaj po boku. Co chwilę gdzieś widzieliśmy światła i to jedziemy asfaltem. Nie ma świateł, jedziemy po boku, żeby nas gdzieś nie potrąciło. Nie ma tutaj żadnej alternatywnej trasy rowerowej, wyobraźcie sobie. Do Warszawy w ogóle jak już wjechaliśmy, to już była zacieczka, nie? Po prostu już, kurde, czuliśmy się chyba jak nie wiem, zwycięzcy, już, kurde, chwila, moment, żeśmy gdzieś jechali, ale jak patrzyliśmy po ludziach, kurde, no nikt w ogóle nie zwracał na nas uwagi, nikt nie wiedział, że tyle przejechaliśmy.
No, tu jest Pałac Kultury, czyli nasz cel, do którego dojechaliśmy, aby uzbierać te pieniążki na tą fundację dla dzieci. Udało nam się. Szkoda, że we dwóch. Tychy w naszym sercu, wiadomo, nie? I zrobiliśmy ile? 510 kilometrów, 750 metrów, przynajmniej na moim rowerze tak to wyszło. Wielkie dzięki dla osób, które nam kibicowały, dla przyjaciół, dla tych wszystkich, którzy wpłacali te pieniążki. Także dzięki jeszcze raz. No tutaj jeszcze pokazuję powrót pociągiem, bo z powrotem to już nie było siły, żeby kolejne 500 walnąć. A tu gdyby ktoś nie miał pomysłu, to proszę. Hej.